drugiego krościckiego kościoła, czyli pierwszego murowanego, powstała eno wieża. Na stejszcy powstało też skan zdjęciów i trochę dokumentacji. Także o tym kościele wiemy do szkans. Zbudowany w 1687 roku krościcki drewniany kościół z czasy był już za mały dla potrzeb rozrastającej się wsi. Krościce należały wtedy jeszcze do parafii Siołkowickiej. Ówczesny proboszcz Antoni Renner uzgodnił z mieszkańcami Krościc, że będzie tu budowany nowy, większy kościół filialny. Dnia 2 marca 1803 roku formalnie sprzedano stary kościółek pod wezwanie świętych męczenników Fabiana i Sebastiana do kupy z chóry i ławkoma do Now roku za 87 talarów. Rozebrano go w 1804 roku i postawiono na nowo u sąsiadów za Łodro, gdzie stał równe 100 lat, do roku 1904. Na miejscu, gdzie pierwej stał drewniany krościcki kościół, w 1805 roku zaczęto budowę nowego, murowanego, która skończyła się w roku 1808. Nowy kościół pod wezwanie świętej Jadwigi w całości wymurowano z cegły, którą krościcanie sami wypolali w polowej cegielni, którą usytuowaną była na glinianych polach przy drodze na Babilas. Cegły te formowano ręcznie, a potem wypolano węgiel drzewny w pryzmach układanych w polu. Proces taki trwał pół dni. Ich stan wypełnienia był zróżnicowany, podobnie jak i ich wielkość, z reguły większą od dzisiejszych cegłów. Widać to na tych zdjęciach i nagraniach z wnętrza dzisiejszej wieży, którą jest materialną pamiątką po tej pierwszym murowanej kościele. Kiedy w 1937 roku budowano dzisiejszą krościcką świątynię, ustawiono starą wieżę, którą jest podstawą wieży dzisiejszej. Na starej ceglanej konstrukcji wieży widzimy dzisiaj żelbetonową nadbudowę, wykonaną w roku 1937. Widoczne też są oryginalne, pochodzące z 1805 roku drewniane, prawdopodobnie modrzewiowe belki stropowe poszczególnych pięter wieży o przekroju jakieś 35 do 40 cm. Pierwszy krościcki murowany kościół był szeroki na 11,65 metra, a długość całkowitą do kupy z zakrystią wynosiła 37,13 metra. Zakrystia była umiejscowiona centralnie na przedłużeniu prezbiterium, które było trochę chudsze i miało szerokość zewnętrzną 9,85 metra. Przylegająco do prezbiterium małą zakrystia miała wymiary zewnętrzne 5,3 razy 4,75 metra. Wyjście celebrantów z zakrystii do prezbiterium znajdowało się centralnie za ołtarzem. Kościół ten miał jedna nawa. Ławki po obu stronach dotykały ścianów budynku i miały długość 3,7 metra. Gonek między ławkoma był szeroki na 2,7 metra. Główne wejście prowadziło przez drzwi w środku wieży. Po lewej stronie nawy, mniej więcej w środku jej długości, były dodatkowe drzwi. Po lewej stronie wieży było wejście ze schodoma na chór. Kościół miał 2 ołtarze boczne. Na początku prezbiterium z jednej strony była ambona, a z drugiej konfesjonał i chrzcielnica. Nad nawą był płaski drewniany strop z wymalowanymi nad prezbiterium gwiazdoma. Na tym zdjęciu, zrobione prawdopodobnie w zielone świątki, bo wtedy to kościół strojono brzoskoma, widzimy wielkie obrazy drogi krzyżowej. Obrazy te, powycinane z ramów, częściowo zachowały się do dzisiaj. Zachowała się też jedna oryginalna rama dębowa. W kościele był wysoki na 3 metry obraz ze spoglądający w niebo święty Antoni w otoczeniu aniołków, namalowany przez malarza Husse około roku 1700. Na wieży były 2 dzwony. Jeden z roku 1606 o średnicy 41 cm pochodził z Siołkowic, drugi o średnicy 86 cm wykonany w 1681 roku przez Gottfrieda Zygmunta Goetz we Wrocławiu, miał piękny ornament na górnej krawędzi. Oba dzwony skonfiskowano w czasie I wojny światowej, a nowe zawisły na wieży dopiero w 1931 roku. Były to dzwony odlone w firmie Gebrüder Ulrich Glockengießerei w Apoldzie w Thüringen. Jeden z nich ufundował parafianin Walentin Skrzypczyk. Jako ciekawostka idzie dodać, że dzisiejszy obraz świętej Jadwigi, który wisi centralnie na ołtarzu, jest z pewnością przemalowany. Po zakończeniu budowy w 1808 roku na koncie został wielki dług. Ludzie nie dotrzymali swoich obietnic co do wsparcia finansowego. Trzeba było nawet siłą ściągać pieniądze, a u niektórych ludzi nawet zajmowano majątek.
Cała sytuacja była bardzo napiętą, co zaszkodziło też zdrowiu proboszcza Renera, który po uporządkowaniu wszystkiego w 1812 roku wybrał się na lecenie i na kur do Lądka Zdroju. Była to jego ostatnia droga, bo umarł 5 lipca 1812 roku w Kłodzku. Jest jedna ciekawostka dotycząca tego kościoła. Na wieży widzimy te miejsca, w których z 3 stron miały być zamontowane zegary. Do tego nigdy nie doszło i zegary pojawiły się dopiero w 1937 roku na nowo wybudowany dzisiejszy kościele. Ale to już jest temat na inny film.